Hej głodomory, dzisiaj przygotuję naprawdę niezły kawał mięsa, a dokładnie to szynkę wieprzową, którą najpierw zapekluję, a później upiekę w czerwonym winie i do tego zrobię sałatkę. A partnerem mojego dzisiejszego odcinka jest Kujawski. Zacznę od przygotowania peklo zalewy. Do garnka wlewam około 3 litrów wody. Przy peklowaniu ale to bardzo ważna jest proporcja. Ta woda jest letnia, dzięki temu bez problemu rozpuszczę w niej sól oraz cukier. Ta mieszanka soli i cukru powoduje, że mięso po upieczeniu jest dużo bardziej kruche i soczyste. Składniki te daję w proporcji 6% cukru oraz 6% soli kamiennej do masy całkowitej. Czyli wracając do prostego równania, na litr wody daję 6 deko soli oraz 6 deko cukru. Do tego jeszcze kilka ząbków zmiażdżonego czosnku. Czosnek również dorzucam do zalewy i dodaję jeszcze kilka ziaren kolendry. Zalewę muszę dokładnie wymieszać. Podczas mieszania temperatura wody też na tyle spadła, że mogę już tutaj umieścić mięso. Mięso w tej zalewie pod przykryciem w chłodnym miejscu powinno leżeć minimum dobę, ale najlepiej jak koło 3 potrzymacie. Wtedy będzie jeszcze bardziej kruche i soczyste. Nie martwcie się, ja już mam wcześniej przygotowane, zapeklowane. Zobaczcie, jak zmieniła kolor woda, którą zalałem to mięso oraz jak pięknie zbita jest szyneczka. Ten piękny kawał wieprzowiny przerzucam teraz do miski z czystą wodą, żeby opłukać z nadmiaru soli i mogę się za chwilę zabrać za jej obsmażanie. Zrobię to na oleju z dodatkiem rozmarynu, oregano i bazylii. Ten olej nie tylko nadaje się do sałatek, ale także świetny jest do smażenia. Szynkę, zanim wrzucę na patelnię, muszę dokładnie wytrzeć, żeby olej nie pryskał po całej kuchni. Mam teraz chwilę czasu na przygotowanie pozostałych składników tej pysznej pieczeni. Biała cebula, kroję ją w ósemki. Podobnie postąpię z tym jabłkiem. Kroję je tak samo w duże kawałki. Dodatkowo aż 2 główki czosnku, które przekroję w ten sposób. Na pół, ale w poprzek. Tutaj mam suszone daktyle oraz suszoną śliwkę, ale możecie wykorzystać też inne suszone owoce, jak na przykład morele czy wiśnie. Szynka słyszę, że mnie już woła. Z jednej strony się bardzo ładnie przyrumieniła. Tutaj widać taki ciemnobrązowy kolor. Cukier w mięsie się skarmelizował. To dodatkowy smak w sosie. Przerzucam teraz je do brytwanki, a na pozostałym tłuszczu przysmażam owoce oraz warzywa. W mojej kuchni już niesamowicie pachnie. Nie wiem, czy bardziej tym obsmażonym mięsem, czy teraz tymi podsmażanymi jabłkami z cebulą, ale zapach jest powalający. Wszystkie składniki cudownie się przyrumieniły. Zasypuję nimi teraz mięso, a na patelnię wlewam czerwone wino. Chodzi o to, żeby ten cały smak zebrać do sosu. Najlepszym winem moim zdaniem do wieprzowiny, do tego typu potraw jest szczep Pinot Noir. On jest bardzo głęboki i wyrazisty. Niech to się podgotowuje. Ja teraz dorzucę wcześniej wspomniane daktyle oraz śliwki. Dorzucę jeszcze sporą ilość świeżego tymianku, ale w całych gałązkach. Później będą ładnie wyglądały na talerzu czy na półmisku. A do gotującego się wina dodam pikantnej musztardy Dijon. I ją rozpuszczę. Całość zalewam powstałą miksturą. Jeszcze równomiernie po mięsie rozprowadzę pozostałe składniki, które już mam w brytwance i wstawię ją teraz do pieczenia. Będę piekł taki kawał mięsa około 1,5 do 2 godzin w temperaturze 200 stopni. Mam teraz całkiem sporo czasu, żeby przygotować przepyszną sałatkę.
Sałatka, którą teraz przygotuję, będzie nie tylko mega kolorowa, zdrowa i aromatyczna, ale też wielofunkcyjna, ponieważ będą w niej całkiem sporej wielkości grzanki, które można będzie zjeść z pomidorem lub wyciągnąć i pomaczać sobie w sosie. Żeby się ładnie przyrumieniły oraz miały fajny, bogaty aromat, to przesmażę je z olejem z dodatkiem papryczek. Będą lekko pikantne, ale to fajnie podkreśli smak całej sałatki, a właściwie całej potrawy. Następnie przygotuję sobie pomidory, które użyję właśnie do tej sałatki. Bardzo ważne, aby jedzenie do Was krzyczało, aby od razu zachęcało, by je pochłonąć. Dlatego jeżeli macie możliwość kupienia kilku kolorów pomidorów, to zróbcie to. Będzie to od razu ładniej wyglądało na talerzu. Kroję je w nierówny kształt. Lubię, jak jest taka asymetria w sałatce. Zerknijcie, jak się pięknie przyrumieniły. A jak niesamowicie pachnie ten olej z chili. Już bym zjadł taką grzaneczkę. Jeżeli przygotowujecie sałatki, w których będzie dressing, to róbcie to w jak największych miskach, żeby było łatwo wymieszać. To cenna uwaga. Chleb na patelni już skwierczy, mogę go wyłączyć, a ja teraz do pomidorów dodam sałaty rzymskiej, którą pokroję na niewielkie kawałki. Wiem, jest taka teoria, że sałaty się nie kroi, ale uwierzcie mi, że rzymską możecie kroić, bo ona ani nie ściemnieje, ani też nie opadnie. Dodatkowym atutem sałaty rzymskiej jest to, że ona nawet jak długo stoi wymieszana z sosem, to dalej jest chrupiąca i jędrna. Kilka listków bazylii i jeszcze tylko przygotuję dressing. U mnie zawsze musi być coś słodkiego, coś kwaśnego, no i oczywiście pyszny olej. A reszta składników, no to już jak Was fantazja poniesie. Sok z cytryny będzie tu niezbędny. Następnie słodki sok z pomarańczy. Pozbywam się pestek, świeży czosnek, miód, najlepiej płynny, no i oczywiście jak najmniej aromatyczny. Ja tutaj użyłem spadziowego. Na końcu dodaję pyszny, aromatyczny olej o smaku bazylii, czosnku i pomidorów. Celowo cały ten sos przygotowuję w słoiku, bo to najłatwiejsze urządzenie do późniejszego wymieszania. Widać, jak pięknie wszystkie składniki się zemulgowały i sos stał się jednolity i gęsty. Warzywa mieszam przed samym podaniem. Też na samym końcu dopiero je solę. Inaczej puściłyby swoje soki i straciły tą piękną jędrność. O, w tym momencie mogę też je polać sosem. Na końcu przestudzone grzanki. Sałatka jest gotowa. Idę po swoją świnkę do pieca. Pachnie niesamowicie. A jak wygląda w środku? O, tak. Warzywa i jabłka się rozpadły. Sos przez to pięknie zgęstniał. I do tego szyneczka się rozpada. Pod widelcem już, a co dopiero pod nożem. Ukroję teraz plaster, albo wiecie co, głodny jestem, nawet 2. Ach. Jeszcze coś zielonego dla ozdoby. O! I gotowe. Powiedzcie, kto z Was odmówiłby takiego obłędnego obiadu? Szneczka rozpływająca się w ustach, duszona w czerwonym winie i do tego bardzo aromatyczna, zielono-pomidorowa sałata. Pamiętajcie, że te wszystkie przepisy oraz wiele innych znajdziecie na naszym blogu kulinarnym gotujezlewiatanem.pl. A ja tymczasem sobie zjem. Niesamowita słodycz, którą dały daktyle i śliwki, jest tym pierwszym uderzeniem. Później wchodzi smak wina. Coś niesamowicie pysznego. A do tego sałatka. Klękajcie, narody. Ta szynka do Was przemówi.